Hej! Top 3 atrakcji w Australii to Uluru, Park Kakadu oraz Sydney Opera House. Easy Vlog, zapraszam. Ten cud budowlany znajduje się w centrum Sydney. Został zbudowany na wodzie wśród trudów i olbrzymich problemów. Miejsce wielu słynnych zdjęć na Instagram. Przypomina to muszle Maurzy o ostrych brzegach. Skorupy zdają się opadać jedna na drugą. Część uważa, że budowla ta przypomina statek na wodzie z rozstawionymi żaglami. Jak wygląda z bliska? Sprawdźmy to. Niezłe szkło. Oto kafelki. W 1956 roku ogłoszono konkurs na projekt tego budynku. Zgłosiło się 232 śmiałków. Wygrał tylko jeden. Początkowo jego projekt był odrzucony przez 3 sędziów, choć 4., najbardziej znany amerykański sędzia, uznał, że jest to wybitny projekt i ruszono z budową. Pracę zaczęto w 1959 roku i zatrudniono do wykonania tego projektu ponad 10 000 budowlańców. Główny architekt przed wykonaniem tego projektu nigdy nie był w Sydney. Wykorzystał swoje doświadczenie morskie oraz perfekcyjne czytanie plan tego sportu. Hudson zaprojektował i przyjął kształt, który w architekturze nigdy wcześniej nie był znany. Pierwotny projekt był oszacowany na $7 milionów, a na koniec podliczono wszystkie rachunki i wyszło, uwaga, $102 miliony. Jak do tego doszło? Sprawdźmy. Początkowo budowę szacowano na 4 lata, a budowa ogólnie trwała około 14 lat. Żagle opery zostały zbudowane i przez specjalne żurawie sprowadzone z Francji. Jeden kosztował około $100 000. W 1966 roku Hudson podjął się dymisji i rezygnacji z dalszego kierowania nad tym projektem po wyborze nowego rządu. Spakował się, zostawił to i wyjechał w pizdu. Nigdy tutaj nie wrócił. Na ulicach miasta zaczęły trwać protesty. Ludzie domagali się powrotu głównego architekta oraz dokończenie tego projektu. Wkład Hudsona w ten projekt doceniono dopiero w 1985 roku. Przyznano mu najwyższe odznaczenie państwa, Orderu Australii. Architekt także otrzymał doktorat honoris causa w Uniwersytecie w Sydney oraz w 2003 roku najwyższą nagrodę architektów na świecie. The Sydney Opera House w latach 90. podjęło współpracę z Hudsonem, ale w sumie nie wiem, kurwa, jak się tam dogadali. Pewnie ich skasował troszkę pieniążków i został mianowany do prowadzenia przyszłych projektów. Także można powiedzieć, że jakoś się tam później po latach dogadali z nim. 20 października 1973 roku
formalnie zakończono tą budowę i otworzono Sydney Opera House. Podczas otwarcia ceremonii przyjechała sama królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II, choć główny architekt tego projektu Utzon nie pojawił się. Budynek ten ma 185 metrów długości oraz 120 metrów szerokości. Obejdę dookoła i powiem wam, ile mi to zajęło. Czas start! 6 minut! Najwyższy punkt dachu tej budowli znajduje się na 67 metrze nad poziom morza, co odzwierciedla wysokość budynku 22-poziomowym. A dach składa się z prawie 2200 prefabrykantów betonowych. Sekcje te ważą każda prawie 15 ton i są przetrzymywane 350 km naprężonej stali linowej. Dach jest pokryty milionem dachówek sprowadzonych specjalnie ze Szwecji, a budynek posiada 6225 m2 szkła, a szkło tego budynku jest unikalne i zostało sprowadzone specjalnie z Francji, oraz 645 km kabli elektrycznych. Jest schładzana codziennie wodą morską pobierana stąd, tuż z tego portu. System przeprowadza cyrkulację wody i rur o długości ponad 35 km. Jest pompowana tutaj do środka i używana do klimatyzacji. Jesteśmy tuż nad wodą. W operze tej znajdują się największe kurtyny na świecie, a organy w sali koncertowej są największe na świecie i budowa ich zajęła około 10 lat. Aż 8 Boeingów 747 mogłoby tutaj lądować skrzydło przy skrzydle, a największa sala koncertowa w środku posiada 2679 miejsc, a najmniejsza sala, która nazywa się Utzon na cześć pierwotnego architekta, posiada tylko 210 miejsc. A jest tutaj w środku 1000 pokoi. W operze co roku wymienia się 15 500 żarówek. W operze znajdują się restauracje, bar espresso, kawiarnie oraz bary operowe i teatralne. A budynek posiada 3 kondygnacje: top floor, ground floor i underfloor. Budynek ten jest otwarty 363 dni w roku i tylko 2 dni w roku jest zamknięty, Wigilię oraz Wielki Piątek. Poza tym pracownicy pracują tu każdego dnia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Co roku odbywa się tutaj 3000 wydarzeń scenicznych, które ogląda ponad 2 miliony widzów. Hockey. Paul Robeson to była pierwsza osoba, która wystąpiła tutaj w operze, ponieważ w 1960 roku wpiął się na rusztowania i śpiewał dla tutejszych budowlańców, którzy spożywali lunch. W 2007 roku budowla ta została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sprzątana jest na okrągło. Kiedy na sali koncertowej gra orkiestra, temperatura musi wynosić 22,5 stopnia, by instrumenty zachowały idealną harmonię. Ciekawostka, w 1980 roku Arnold Schwarzenegger zdobył mistrza Olimpii na sali koncertowej. Wciąż trwają prace. Co roku obchodzony jest tutaj chiński Nowy Rok i wszystko jest na czerwono. Każdego roku Sydney Opera House odwiedza ponad 10 milionów ludzi. A tu jest główne wejście. Jak widać, zadaszone. I tu jeszcze jest kolejne wejście. Przed wejściem security.
jak na lotnisku. I kolejne wejście do teatru. Tak wygląda to w środku.